Marzec roku 1000. Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego przekroczył polską granicę z imperialną pompą. Ale gdy z oddali ujrzał Gniezno, zsiadł z konia i ostatni odcinek drogi przebył boso, z modlitwą na ustach, jako zwykły pielgrzym. Niemiecki kronikarz Titmar z Merseburga, biskup, zdeklarowany wróg Bolesława, człowiek wspierający germańską ekspansję na wschód, który nazwał Bolesława ryczącym lwem z ciągnącym się ogonem, zapisał to, co wówczas zobaczył zdaniem, którego nie zdołał pominąć. Trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza. Kiedy wróg nie może zaprzeczyć temu, co się stało, oznacza to, że wydarzenie było zbyt wielkie, by je wymazać. To, co wydarzyło się w Gnieźnie w tamtym marcu, na zawsze zmieniło miejsce Polski w średniowiecznym świecie. Ale cała historia o tym, jak książę, który odziedziczył kruche księstwo, doszedł do momentu, w którym najpotężniejszy cesarz Europy stanął boso na jego ziemi, zaczyna się 8 lat wcześniej, od kryzysu sukcesyjnego, którego nikt nie spodziewał się rozwiązać. Mieszko I zmarł 25 maja 992 roku. Przez 30 lat swoich rządów zbudował coś, czego wcześniej nie dokonał żaden słowiański książę w Europie Środkowej. Księstwo z granicami zarejestrowanymi w Rzymie, kościół podlegający bezpośrednio papieżowi i terytorium uznawane przez europejskie kancelarie za legalny podmiot polityczny. Problem polegał na dziedzictwie. Mieszko żenił się dwukrotnie. Z pierwszego małżeństwa z Dobrawą czeską, kobietą, która przyniosła chrzest w 966 roku, urodził się Bolesław, pierworodny i naturalny spadkobierca. Z drugiego małżeństwa z Odą, saską szlachcianką, urodziło się 3 kolejnych synów – Mieszko, Świętopełk i Lambert. Świętopełk prawdopodobnie zmarł jednak jeszcze jako dziecko. Jego brak w Dagome Iudex, dokumencie, który Mieszko wysłał do Rzymu w ostatnich latach życia, jest tego najwyraźniejszą przesłanką. Dokument wyraźnie wymieniał Odę, Mieszka i Lamberta jako spadkobierców państwa, a całkowicie pomijał Bolesława. Czy to pominięcie było celowym zamiarem Mieszka, by chronić młodszych synów, czy manewrem samej Ody, by wykluczyć pierworodnego? Źródła z tego okresu nie dają jasnej odpowiedzi. To, co stało się jasne w maju 992 roku, to rezultat. Bolesław miał 25 lat. Był obecny u boku umierającego ojca w Gnieźnie i zadziałał, zanim jakakolwiek inna siła zdołała się zorganizować. W ciągu kilku tygodni uzyskał uznanie jako jedyny pan księstwa. Samo cesarstwo niemieckie wysłało mu prośbę o pomoc wojskową jeszcze w czerwcu. Formalne wygnanie Ody i młodszych braci dokonało się w kolejnych latach, między 992 a 995 rokiem. Nie kazał ich zabić, ale dał jednoznacznie do zrozumienia, że nie będzie podziału terytorium między spadkobierców. Wyobraźcie sobie, co Bolesław wtedy odziedziczył. Z jednej strony szachownicę przygotowaną z nadzwyczajną precyzją, udokumentowane granice, własny kościół powiązany z Rzymem, pozycję dyplomatyczną, której budowa zajęła Mieszkowi dziesięciolecia. Z drugiej strony państwo wciąż kruche, bez tytułu królestwa, rządzone przez księcia, który właśnie przejął władzę siłą i którego wygnani bracia żyli na terytorium Niemiec, zaledwie kilka dni marszu stąd. Papieska ochrona wynikająca z Dagome Iudex była realna, ale papież nie miał armii, a Święte Cesarstwo, które szanowało Mieszka jako chrześcijańskiego księcia sojusznika, nie zdecydowało jeszcze, jak potraktuje syna, który właśnie wymiótł braci z kraju. Istniało też bezpośrednie zagrożenie ze wschodu. Książę kijowski, Włodzimierz Wielki, który ochrzcił się w 988 roku i wszedł do rodziny chrześcijańskich władców, upatrywał w zmianie władzy w Gnieźnie okazję do zajęcia Grodów Czerwieńskich, spornego terytorium na granicy obu księstw. Konsolidacja władzy Bolesława profesjonalnie nastąpić, zanim ten postęp stał się nieodwracalny. To, co Bolesław zrobił w ciągu następnych 8 lat, nie było tylko obroną tego, co odziedziczył. To była transformacja całej szachownicy. A centralna figura tej transformacji była w drodze do Gniezna, ze śmiercią biskupa w sercu i strategią w kieszeni. Ale istniał problem, którego Mieszko nie rozwiązał i którego żaden dokument w Rzymie nie był w stanie naprawić. Między 992 a rokiem 1000 Bolesław nie czekał na uznanie. Budował je krok po kroku. W 996 roku biskup Wojciech, wygnany z Czech po rzezi jego rodu przez rywalizujących Przemyślidów,
Przybył do Gniezna, szukając miejsca, gdzie mógłby kontynuować swoją pracę misyjną. Wojciech był członkiem szlacheckiego rodu Sławnikowiców. We wrześniu 995 roku, gdy przebywał w Rzymie, Wrszowcy przy wsparciu czeskiego księcia Bolesława II zaatakowali rodowy gród Libice i wymordowali 4 jego braci. Wojciech nigdy nie mógł już wrócić do swojej diecezji. Pojawił się na dworze Bolesława, który go przyjął, sfinansował jego misję i zorganizował eskortę do granicy z pogańskimi Prusami, bałtyckim ludem zamieszkującym tereny na północ i północny wschód od księstwa. Wojciech był bliskim przyjacielem i duchowym autorytetem dla młodego cesarza Ottona III. Obaj przebywali razem w Rzymie, gdzie biskup wywarł głęboki wpływ na formację religijną przyszłego cesarza. W kwietniu 997 roku Prusowie zabili Wojciecha. Bolesław wykupił ciało męczennika, płacąc tyle złota, ile ważyły jego kości, i uroczyście przewiózł je do katedry w Gnieźnie. Ten gest wydaje się prosty. Nie był. Pomyślcie, co oznaczało posiadanie w Gnieźnie grobu biskupa zamordowanego na misji. To nie była tylko święta relikwia. To był argument polityczny najwyższej rangi. Polska wydała jedynego chrześcijańskiego męczennika Europy Wschodniej. Kiedy papież Sylwester II kanonizował Wojciecha w 999 roku, zaledwie 2 lata po jego śmierci, w wyjątkowo szybkim tempie, grób w Gnieźnie natychmiast stał się celem ogólnoeuropejskich pielgrzymek. Książę, który go strzegł, stał się opiekunem świętego, którego sam cesarz chciał czcić. Bolesław zamienił śmierć biskupa w zaproszenie skierowane do najpotężniejszego człowieka w Europie. Jeszcze w 999 roku papież Sylwester II formalnie utworzył arcybiskupstwo gnieźnieńskie, pierwsze arcybiskupstwo w Polsce, powstałe na prośbę Bolesława i przy politycznym wsparciu Ottona III. Bolesław zbudował, dzięki latom dyplomacji i kościom męczennika, warunki, które uczyniły to arcybiskupstwo nieuniknionym. Rzym sformalizował to, czego Gniezno nie pozwalało już odrzucić. Polski historyk Paweł Jasienica podkreślał nadzwyczajny wymiar tego momentu. Polska uzyskała własne arcybiskupstwo ponad 3 wieki wcześniej niż Czechy, kraj, w którym urodził się sam Wojciech i gdzie chrześcijaństwo dotarło dziesięciolecia wcześniej. Do tego czasu polskie diecezje podlegały arcybiskupstwu w Magdeburgu, narzędziu, którego święte cesarstwo używało do sprawowania kontroli kościelnej nad terenami na wschodzie. Dzięki własnemu arcybiskupstwu polski kościół zaczął podlegać bezpośrednio papieżowi, uwalniając się spod niemieckiej kurateli. I wtedy, w marcu roku 1000, Otton III przybył do bram Gniezna. Biskup poznański Unger przyjął go z wielką pompą i wprowadził do katedry. Titmar z Merseburga zapisał, że cesarz, zalany łzami, modlił się przy grobie Wojciecha. Niemiecki kronikarz starał się w swoich kronikach umniejszać polityczne skutki zjazdu. Celowo pominął gest z diademem ze względów propagandowych, jak zauważa Paweł Jasienica, ale nie zdołał wymazać własnego przyznania się do faktu, że Bolesław przyjął Ottona ze wspaniałością, której nie sposób było nie opisać, i że cesarz uczynił z trybutariusza pana, nad czym Titmar gorzko ubolewał. To Gal Anonim, pierwszy kronikarz w historii Polski, zapisał to, czego Titmar nie chciał napisać. Otton zdjął cesarski diadem z własnej głowy i włożył go na głowę Bolesława. Ogłosił go głośno nie trybutariuszem ani hrabią, lecz bratem i współpracownikiem cesarstwa, frater et cooperator imperii. Przekazał mu również kopię włóczni świętego Maurycego, insygnium najwyższej godności wojskowej chrześcijaństwa. W zamian Bolesław przekazał cesarzowi część relikwii samego Wojciecha oraz 300 pancernych jeźdźców. Każda ze stron wyszła z tym, czego potrzebowała. Ale to Bolesław określił warunki tej wizyty, nie Otton. Relikwie, miasto, widowisko, grób świętego – to wszystko było polskim dziełem. Cesarz przybył do Bolesława, nigdy odwrotnie. Cesarz odjechał w marcu, a Bolesław natychmiast zaczął robić dokładnie to, czego Otton nie przewidział. Otton III opuścił Gniezno w marcu roku 1000. Zmarł nieco ponad 1,5 roku później, w styczniu 1002 roku, mając niespełna 21 lat, bez spadkobiercy i bez sformalizowania królewskiej godności, którą zasygnalizował Bolesławowi. Bolesław nie czekał na lamenty. Zanim śmierć Ottona została w pełni przetrawiona przez europejskie dwory, zadziałał. Przekroczył zachodnią granicę i zajął Miśnie, Milsko i Łużyce, terytoria, które były przedmiotem sporu na zachodniej flance księstwa.
Słowiańska ludność Miśni dobrowolnie otworzyła przed nim bramy, odsuwając niemiecki garnizon. Bolesław nie przybył jako obcy najeźdźca, przybył jako pan terytorium, które uznawało jego przywództwo. Kiedy nowy cesarz, Henryk II, doszedł do władzy po tygodniach wewnętrznych walk w Niemczech, stanął przed faktem dokonanym. Henryk II reprezentował zupełnie inną wizję niż Otton III. Tam, onde Otton marzył o zjednoczonym chrześcijaństwie braci, Henryk ucieleśniał niemiecką politykę systematycznej ekspansji na wschód, wasalizację słowiańskich książąt, która była doktryną Świętego Cesarstwa od czasów Ottona I. Wezwał Bolesława na zjazd w Merseburgu i zażądał, by ten ukląkł, by złożył hołd jako wasal cesarstwa. Bolesław odmówił. Żaden książę w regionie nie odważył się bezpośrednio odrzucić cesarskiego żądania. Odmowa Bolesława nie była impulsywna, była wyrachowaną deklaracją, że księstwo Polan jest innym podmiotem niż plemiona wasalne. Że to, co wydarzyło się w marcu roku 1000, na trwałe zmieniło status jego terytorium. Wojna, która rozpoczęła się w 1002 roku, trwała z przerwami 16 lat. Wyobraźcie sobie pozycję Bolesława w tamtym momencie. Na zachodzie Święte Cesarstwo Rzymskie, największa siła militarna chrześcijańskiej Europy, naciskało kolejnymi kampaniami. Na wschodzie Włodzimierz Kijowski zmarł w 1015 roku, pozostawiając wojnę o sukcesję między swoimi synami. Bolesław wydał swoją córkę za mąż za Światopełka, a kiedy Włodzimierz ich uwięził w 1013 roku, miał osobiste i polityczne porachunki do wyrównania z Rusią. Na południu Czechy oscylowały między sojuszem a wrogością. 3 fronty jednocześnie, nie jako słabość, ale jako celowa strategia. Każdy front służył jako dźwignia wobec pozostałych. Bolesław grał na 3 szachownicach naraz i na każdej kontrolował tempo. Wojna z cesarstwem była prowadzona z dyscypliną, którą sam Titmar z Merseburga, niemiecki kronikarz, biskup i zdeklarowany wróg Bolesława, odnotował z ledwo skrywanym podziwem, pisząc, że nigdy nie słyszał o oblężonych, którzy broniliby się z większą wytrwałością i pomysłowością. Bolesław zbudował doktrynę wojenną, która unikała walnych bitew w otwartym polu, sieć silnie bronionych grodów, obrona w głąb z wykorzystaniem rzek i bagien oraz zdolność do zmuszania wroga do marnowania zasobów na oblężenia, które nie miały końca. W 1017 roku największa ofensywa Henryka II z wojskami czeskimi i Wieletami jako sojusznikami, obok sił cesarskich, dotarła pod twierdzę Niemcza na Śląsku. Oblężnicy atakowali machinami wojennymi przez całe tygodnie. Obrońcy je palili. Kiedy Henryk II rzucił do ataku pogańskich Wieletów, obrońcy Niemczy wznieśli krzyże na murach, przypominając chrześcijańskiemu cesarzowi, że używa pogan przeciwko chrześcijanom. 3 tygodnie oblężenia bez rezultatu. Cesarz się wycofał. 30 stycznia 1018 roku w Budziszynie podpisano pokój. Sam Titmar odnotował, że to Bolesław podyktował warunki, nie cesarz. Polska zachowała Łużyce i Milsko jako własność, a nie jako lenno. Henryk II udzielił Bolesławowi wsparcia militarnego w kampanii, która nastąpiła w tym samym roku. Odzyskaniu Grodów Czerwieńskich, terytorium na południowym wschodzie, które Włodzimierz odebrał Mieszkowi w 981 roku. 14 sierpnia 1018 roku mieszkańcy Kijowa otworzyli bramy przed Bolesławem. Metropolita przyjął go oficjalnie. Jarosław uciekł do Nowogrodu. Bolesław wszedł bez oporu. Polska tradycja, zapisana przez Galla Anonima ponad wiek później, głosi, że Bolesław uderzył mieczem w złotą bramę miasta przy wjeździe, gest, który pamięć historyczna powiązała z nazwą Szczerbiec, wyszczerbiony miecz. Źródła z tego okresu nie potwierdzają tego gestu. Złota brama w Kijowie została zbudowana przez Jarosława Mądrego dopiero w 1037 roku, 19 lat po przybyciu Bolesława, a miecz skarbcowy Szczerbiec, który dziś znajduje się w skarbcu koronnym na Wawelu w Krakowie, pochodzi z XIII wieku. Kroniki potwierdzają jednak, że Bolesław wkroczył do Kijowa i że zwycięstwo było realne. Pomyślcie o paraleli, jaką ten moment oferuje współczesności. Polska z 1018 roku pokazała, że można oprzeć się znacznie większej potędze, dzięki strategii, dyscyplinie i czasowi, odrzucając wasalizację, budując obronę zamiast walnych bitew i czekając, aż większy przeciwnik będzie potrzebował mniejszego bardziej niż na odwrót. To równanie nie było dla Polaków nowe. To była lekcja, którą ich przodkowie odebrali od pierwszego dnia. W 1025 roku Bolesław miał ponad 55 lat i terytorium, które podwoiło się w stosunku do tego, co odziedziczył.
Ale brakowało jeszcze jednej rzeczy. Czegoś, co Gniezno zasugerowało, ale nigdy nie sformalizowało. A bez tego wszystko, co zbudował, mogło rozpaść się w następnym pokoleniu. Ale rok 1025 nadchodził. I Bolesław wiedział, że brakuje jeszcze jednej rzeczy i że bez niej wszystko może się zawalić po jego śmierci. A teraz pozwól, że zadam ci pytanie. Bolesław odmówił uklęknięcia przed Henrykiem II, mimo że wiedział, iż oznacza to 16 lat wojny. Czy zrobiłbyś to samo? Czy negocjowałbyś wasalizację, aby uniknąć konfliktu? Daj mi znać w komentarzach. Przez 25 lat korona była jedynym celem, którego Bolesławowi nie udało się osiągnąć. Nie z braku prób. W 1001 roku, jeszcze pod wpływem zjazdu gnieźnieńskiego, Bolesław wysłał do Rzymu specjalną delegację, by formalnie negocjować królewską koronację. Początkowa odpowiedź była sprzyjająca. W 1004 roku wysłał biskupa poznańskiego Ungera, tego samego, który przyjmował Ottona III w katedrze gnieźnieńskiej, jako ambasadora, by sfinalizować porozumienie. Delegacja dotarła do Magdeburga. Henryk II kazał uwięzić Ungera i zamknął go w klasztorze, gdzie pozostał aż do śmierci. Poselstwo nigdy nie dotarło do Rzymu. Taka była odpowiedź cesarza. Całkowita blokada. Dopóki Henryk II kontrolował szlaki między Polską a papiestwem. Wszelkie negocjacje w sprawie koronacji musiały przechodzić przez Święte Cesarstwo, a Święte Cesarstwo nie miało żadnego interesu w tym, by książę, który odmówił uklęknięcia, stał się królem z formalnego prawa. Zobaczcie, co ta blokada oznaczała w praktyce. Królestwo miało status prawny, którego księstwo nie posiadało. Król koronowany przez papieża był, w teorii, nietykalny bez uzasadnionej przyczyny w obliczu całego chrześcijaństwa. Bolesław zbudował terytorium większe niż wiele królestw. Pokonał cesarstwo w polu, wkroczył do Kijowa, ale bez korony wszystko to było zdobyczą de facto, a nie uznaniem de jure. W 1024 roku szachownica nagle się zmieniła. W kwietniu tamtego roku zmarł papież Benedykt VIII, który był bliskim sojusznikiem Henryka II i przez dziesięciolecia blokował polskie ambicje. 3 miesiące później, w lipcu 1024 roku, zmarł sam Henryk II, nie pozostawiając bezpośredniego spadkobiercy. Niemcy pogrążyły się w niestabilności podczas wyboru nowego cesarza. Nowy papież, Jan XIX, jeszcze w 1024 roku przyjął polską delegację, tym razem bez ingerencji, która blokowała poprzednie. Wyobraźcie sobie ten moment. Człowiek mający ponad 55 lat, który spędził 3 dekady na wojnie, dyplomacji i budowaniu państwa, który odmówił uklęknięcia, gdy świat tego wymagał, który wysyłał ambasadorów do Rzymu, wiedząc, że cesarstwo ich uwięzi, który cierpliwie czekał, aż jego dwaj główni przeciwnicy umrą, wchodzi w końcu do katedry z koroną, na którą sam kazał czekać ćwierć wieku, z nieformalnym poparciem nowego papieża Jana XIX i bez konieczności proszenia o zgodę nowego cesarza, Bolesław zarządził ceremonię. Koronacja odbyła się prawdopodobnie w niedzielę wielkanocną 1025 roku, około 18 kwietnia, co jest datą prawdopodobną, choć nieudokumentowaną w źródłach. Źródła z epoki nie odnotowały dokładnego miejsca. Prawdopodobnie była to katedra w Gnieźnie lub w Poznaniu. Katedra gnieźnieńska spłonęła w 1018 roku i jej odbudowa mogła nie być ukończona. Arcybiskup Hipolit namaścił i ukoronował Bolesława na pierwszego króla Polski. W tamtym momencie terytorium, które Mieszko zbudował od zera w 966 roku, stało się formalnie królestwem rozpoznawalnym w języku prawnym średniowiecznej Europy. Roczniki kwedlinburskie, niemieckie kroniki cesarskie pisane przez współczesnych odnotowały tę wiadomość z ledwo skrywaną irytacją. Słowianin Bolesław, książę Polaków, zuchwale zagarnął insygnia królewskie i tytuł króla, lecz jego zuchwałość została zmazana przez nagłą śmierć. Śmierć, o której wspominali, była realna. Bolesław zmarł 17 czerwca 1025 roku, około 2 miesięcy po koronacji. Zwróćcie uwagę na to zdanie z niemieckich roczników. Nazwali koronację zuchwalstwem i arogancją. Odnotowali śmierć Bolesława tak, jakby była boską karą za śmiałość. Robiąc to, niechcący na zawsze udokumentowali, co ta korona reprezentowała, że formalne uznanie Polski jako królestwa było na tyle groźne, że jego przeciwnicy nazywali je zbrodnią Iwen po fakcie. Bolesław pozostawił swojemu synowi Mieszkowi II nie tylko królestwo, pozostawił precedens. Polska pokazała, że można odmówić wasalizacji, przetrwać 16 lat wojny z cesarstwem i wyjść z tego z większym terytorium niż na początku.
z własnym kościołem, który podlegał Rzymowi, a nie Magdeburgowi. Z koroną, której nie włożył żaden cesarz i której żaden cesarz nie zdołał powstrzymać. Pomyślcie, co to oznacza dzisiaj. Każdy kraj walczący o międzynarodowe uznanie, które istnieje faktycznie, ale czeka na papier, który to potwierdzi, powtarza to samo pytanie, na które Bolesław odpowiedział w 1025 roku. Jak długo państwo może istnieć, zanim świat nauczy się wymawiać jego nazwę? Bolesławowi zajęło 33 lata, by zamienić księstwo w odpowiedź, którą cała Europa musiała odnotować w swoich archiwach. Nazwa, którą zapisali, brzmiała Polska. Istnieje pokusa, by opowiadać historię Bolesława jako pasmo zwycięstw: Gniezno, Budziszyn, Kijów, Korona. Prosta linia bohatera, który otrzymał cesarski diadem i zmarł jako król. Prawdziwa historia jest trudniejsza i bardziej odkrywcza. Bolesław odziedziczył niemal idealną szachownicę i spędził 33 lata, broniąc każdej figury przed siłami, które chciały ją rozbić. Odmówił uklęknięcia, gdy żądało tego cesarstwo. Przegrywał bitwy, zanim wygrał wojnę. Wysyłał do Rzymu ambasadorów, którzy zostali uwięzieni przed dotarciem do celu. Budował, krok po kroku, każdy warunek, który czynił koronę nieuniknioną, a gdy warunki zostały spełnione, zadziałał w ciągu kilku tygodni. To, co po sobie zostawił, było nieporównywalnie większe od tego, co otrzymał. Mieszko stworzył państwo. Bolesław stworzył królestwo z granicami, których bronił w polu, z kościołem, który nie słuchał Magdeburga, z arcybiskupstwem, które Czesi mieli mieć dopiero 3 wieki później, z nazwą, którą najpotężniejszy cesarz Europy Zachodniej wypowiedział boso w modlitwie przed kamiennym grobem w mieście, które większość Europy dopiero uczyła się lokalizować na mapie. Tą nazwą była Polska. A powód, dla którego ta nazwa przetrwała wszystko, co przyszło później, zaczyna się tutaj. Od 2 książąt, którzy zdecydowali, każdy w swoim czasie, że mały lud na otwartej równinie zasługuje na istnienie pod własnym imieniem. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, już wiesz, że to nie jest tylko kolejna średniowieczna opowieść, to fundament wszystkiego, czym Polska miała się stać. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych historii o Polsce, zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.